Dzień dobry, mamy koniec lipca i to właśnie dziś premierę ma najnowsza nawigacja od legendarnego TomToma. Przedstawiam TomTom Go Expert Plus, a ta konkretnie jest w wersji Premium Pack i przychodzi w zestawie z, uwaga, takim właśnie tutaj etui na 7-calowy wyświetlacz. No dobrze, idziemy dalej. Jeżeli przypadkiem mieliście już okazję jeździć na TomTomie, to jest kilka nowości, a jedna mega rozwala. Oglądajcie dalej. Ale zacznijmy od podstaw, bo przecież nie każdy miał okazję jednak już poznać się z TomTomem. Nawigacje TomTom generalnie są mega intuicyjne. Bierzesz pierwszy raz do ręki TomToma i w sumie już wiesz, jak go obsługiwać, a później odkrywasz tylko jeszcze dodatkowe bariery. Po pierwsze to w systemie mamy możliwość ustawiania parametrów swojego pojazdu, czyli długość, szerokość, mega ważny wymiar, wysokość, waga, naciski na osie, no i oczywiście maksymalna prędkość. W ustawieniach znajdziemy 4 profile pojazdów: ciężarówka, autobus, van i samochód osobowy. I uwaga, bo tutaj ma pojawić się pierwsza nowość. Producent zapowiada, że w kolejnej aktualizacji, która jest przewidziana na trzeci kwartał 2023 roku, pojawi się nowa opcja tworzenia i zapisywania indywidualnych profilów pojazdu. Oznacza to, że kierowca, który dla przykładu jeździ różnymi pojazdami, które mają zupełnie różne parametry, żeby za każdym razem, jak się przesiada z auta do auta, nie musieć wpisywać tych wymiarów od nowa, będzie sobie mógł zapisać profil każdego swojego pojazdu z osobna, nazwać go sobie albo według imienia, tak mój Volvi nazywa się Volvi, albo według tablic rejestracyjnych i później już za każdym razem, gdy się będzie przesiadać, nie będzie musiał wpisywać wszystkiego od nowa, tylko będzie sobie przełączać profile. I to jest nowość. Nowość przewidziana na trzeci kwartał. Trasa dobrana pod wymiar ciężarówki to dopiero początek, bo przecież niektórzy z nas przewożą materiały niebezpieczne, a to oznacza, że trasę trzeba dobierać jeszcze bardziej ostrożnie, z uwzględnieniem różnych kategorii tuneli i zakazów ADR-owskich. I taką opcję znajdziecie właśnie tutaj. Za każdym razem, gdy wstawiamy adres celu, do którego jedziemy, system prowadzi nas przez stronę, gdzie ustawiamy parametry ciężarówki i tutaj właśnie pod spodem mamy całą stronę poświęconą substancjom niebezpiecznym i idąc dalej, tunelom. Mamy już poprowadzoną trasę stricte pod kątem parametrów technicznych i wymiarów pojazdu i typu ładunku, ale to jest wciąż za mało, bo przecież żyjemy w świecie, gdzie natężenie ruchu jest tak gigantyczne, że czas dojazdu zmienia się dosłownie z minuty na minutę. Potrzebujemy czegoś więcej. Potrzebujemy aktualnej informacji o ruchu na drodze i o korkach. I taką opcję oczywiście znajdziecie w TomTom Go Expert Plus. Jeżeli system obliczy, że warto jest objechać jakieś spowolnienie czy też korek na drodze, to po prostu zaproponuje Wam alternatywną trasę i poda, ile szybciej możecie się spodziewać dojazdu. Oczywiście to, czy wybierzecie tą trasę alternatywną, to nie, zależy tylko i wyłącznie od Was, to w końcu Wy prowadzicie. Aby korzystać z informacji o korkach, potrzebujemy oczywiście internetu. Żeby połączyć się z internetem, możemy albo połączyć się przez Bluetooth z naszym telefonem, albo przez Wi-Fi. Wystarczy, że za pierwszym razem zapamiętamy telefon
i później system będzie się już automatycznie łączyć. No dobrze, podstawy mamy zrobione, teraz czas na nowości. Po pierwsze strefy Low Emission Zones, czyli strefy niskiej emisji spalin. Teraz na swoich mapach możecie włączyć, wcale nie musicie, jeżeli nie potrzebujecie, ale możecie wiedzieć, gdzie na mapie jest w centrum miasta strefa niskiej emisji spalin. Będzie się wyświetlać jako taki przezroczysty, zielony filtr. Oprócz tego w tej takiej zakładce w opcji, gdzie możecie omijać na przykład drogi płatne, omijać promy, możecie jeszcze dodatkowo włączyć opcję omijania tych stref niskiej emisji spalin. I to jest pierwsza nowość. No i nadszedł czas na gwóźdź programu. Ile razy zdarzyło Wam się przejechać zjazd? Albo ile razy fotoradar strzelił Wam zdjęcie, mimo tego, że mieliście włączoną nawigację. No i w sumie niby wszystko było, ale się zamyśliliście i nagle ups, zdjęcie zrobione. Po raz pierwszy jest taka funkcja w nawigacjach TomTom, że są graficzne wskazówki. Nie wiem nawet jak to nazwać, ale generalnie zobaczcie sami jak to wygląda w trasie. O kurde, ale on ma teraz animację! Yeah. Teraz to już nie da przyjechać z jazdu. Jak zjeżdżacie, system na cały wyświetlacz pokazuje Wam strzałki, w którą stronę trzeba zjechać lub w którą stronę trzeba zmienić pas. Gdy jest jeszcze dosyć daleko, na biało, gdy jest już blisko, na żółto, tak neonowo-żółto. Także jak pierwszy raz to zobaczyłam, byłam taka, co to? I tak samo z fotoradarami. Gdy dojeżdżacie do fotoradaru i jedziecie z prawidłową prędkością, to cały wyświetlacz tylko tak szybciutko mignie na biało. Ale jeżeli macie przekroczoną prędkość, to mignie szybciutko na czerwono. Ale w takim jeszcze momencie, że zdążycie wyhamować. Genialna opcja, mega mi się podoba i choćby dla tej jednej opcji, to warto jest mieć tą nawigację. Po prostu rozwala cały system. To jest po prostu dla mnie niewiarygodne, że tak prosta rzecz, a potrafi robić taką robotę. To jest po prostu gwiazda. Przepraszam, że popsułam Wam tą niespodziankę. Ta niespodzianka była naprawdę mega. Z tymi strzałkami oczywiście. Dobra, ostatnią rzecz, o której trzeba wspomnieć, to jest aktualizacja. Jak wcześniej wspomniałam, to podstawa, że aktualizacje wszelkie są darmowe, ale w TomTomie bardzo ważne jest to, żeby robić aktualizacje, gdy widzimy, że są jakieś. Robienie aktualizacji jest mega proste i robi się je przez Wi-Fi. Wystarczy połączyć się z Wi-Fi, czy to z telefonem, czy jak jesteśmy w domu i po prostu potwierdzić. Wchodzimy w aktualizację. Ja aktualnie nie mam żadnej aktualizacji do zrobienia, ale wystarczy potwierdzić. No i tyle, można to zrobić nawet w nocy. Oczywiście, jeżeli jesteście bardziej oldschoolowi, dalej można robić aktualizację przez kabel, łącząc się z komputerem czy z laptopem. To jest coś, czego my potrzebujemy w TomTomie. Wtedy TomTom działa błyskawicznie. Warto po prostu pamiętać o tym, że drogi non-stop są remontowane, przebudowywane, no i budowane nowe. A gdy są jakiekolwiek zmiany na drodze, to od razu pojawiają się także zmiany w mapach TomTom. I właśnie dlatego trzeba je aktualizować. I ja nawet tutaj mam już dużo aktualizacji map. Mapy podzielone są na kraje i regiony i w bardzo łatwy sposób możemy je sobie ściągać i usuwać, jeżeli nie potrzebujemy. A nam przeszkadza, bo w sumie może być. Mi nie przeszkadza. I jeszcze jedna rzecz. Polecenia głosowe. Możecie wbijać adresy i wydawać komendy głosowe bezpośrednio. Wcale nie trzeba wpisywać, można dyktować. Jest tutaj taka opcja Voice Control. Komendy głosowe to oczywiście coś, co było obecne już w poprzednich edycjach profesjonalnych nawigacji TomTom. Natomiast jeszcze ostatnia, taka malutka nowość, to jest to, że kabel jest już trochę inny. Teraz jest już w zgodzie z najnowszymi rozporządzeniami unijnymi. Jest to takie, jak to się nazywa? Mini USB albo jakoś tak. Wiecie o co chodzi, nie? Tu się wszystko nie zmieniło. Kabel jest oczywiście jak zawsze tak zatopiony, więc się nie będzie psuć. Przystawka taka sama. Tu jest oczywiście magnes, który sprawia, że nawigacja sama znajduje swoje miejsce, swoje siodło powiedzmy, więc jakoś tam tak mniej więcej wystarczy. Ona sobie znajdzie. Przystawka taka bardzo, w zasadzie taka sama jak w poprzednich edycjach. Mega mocna, fajnie się dokręca. No i teraz to już chyba tyle.
Jeżeli chodzi o samo urządzenie, to jak zawsze solidne i wyczuwalnie w rękach, bardzo wysoka jakość. Link do sklepu TomTom, który przykieruje Was do sklepu TomTom w Waszym kraju, znajdziecie w opisie na dole. Szkoda walczyć, tak będziecie go mieć. Szkoda walczyć. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś usprawiedliwienia, żeby go sobie zamówić, to przecież to jest Wasze narzędzie pracy. Jest to doskonałe narzędzie pracy, a przecież starego TomToma zawsze możecie bez problemu sprzedać. TomTom to jest marka i zawsze bez problemu wszyscy gdzieś tam kupią. Wystarczy? Jak nie, to te strzałki. Pomyślcie sobie, ile kilometrów zaoszczędzicie, ile czasu zaoszczędzicie, nie przewalając jazdów. Mi się to niestety zdarzyło już nie raz. A najwięcej to ujechałam. Ja wiem, że się wstyd przyznać. Ja wiem, że się wstyd przyznać, ale się zagadałam i rozmawiałam o ważnych kwestiach biznesowych i ujechałam 160 km. 160 km. Dobra, już się więcej nie kompromituję. To co? Link jest na dole. Powodzenia, szerokości, bezpiecznych powrotów i wszystkiego co najlepsze. Trzymajcie się. Cześć. Czy Wy też macie tak, że Wam zawsze szkoda ściągnąć tej folii? Tylko tak się używa, aż w którymś momencie, dobra, już wygląda tak kiepsko, że już trzeba ściągnąć. Ja do tej pory jeszcze nie ściągnęłam. Żeby nawigacja użytkowało się tak dobrze, jak została stworzona, to producent oczywiście zaleca zdjęcie tej folii już przy pierwszym użytkowaniu. Voilà!